Powiedz, czy długo przed wojną, jak poznałeś Stasię? Wiesz, nie mogę ci powiedzieć dokładnie. Ona była tam ważną osobą w tym skifie. Ona prowadziła te zebranie tych przedstawicieli, co trzeba robić na tych kołach i tak dalej. Wiesz, ona była tam ważną osobą. Ja tam byłem pętak. Ale ona mieszkała na Muranowskiej, a ja mieszkałem na Franciszkańskiej. Jak się wychodziło z tego zebrania wieczorem, to ja z nią do rogu Zamenhofa i Gęsiej szedłem razem. Bo ona szła dalej prosto, a ja na prawo. To wtedy, to była ta znajomość. A potem ona mi kazała tą wystawę robić, bo już ja byłem instruktor. No i potem to się stało, że ja poszedłem z nią do... No wszystko jedno. Gdzie poszedłeś z nią? Jakoś do Broku nad Bugiem. W 1939 roku, te ostatnie wakacje, coś ja byłem tam na kolonii jakiejś, a ona była tam obok i tam się z nią poznałem. Znaczy poznałem, ja ją znałem. Tylko już był taki stan wojenny, znaczy nie wojenny, tylko już. I ci państwo, z którymi ona tam była, wyjechali parę dni wcześniej, ona sama została i ja też zostałem sam i wsiedliśmy do tego samego pociągu, już było pusto w pociągu, już nie było ludzi, bo tak nie można się było w ogóle dostać do pociągu, bo wszyscy uciekali, bo wojna. No i przyjechałem do Warszawy z nią. Ale z nią też potem uciekałeś z Warszawy w 1939 roku. Tak, ale krótko. I zaraz wróciłem. Bo przecież bo ja nie miałem dokąd pójść. Bo jak przyszedłem do domu, a już tam co wziąłem. Tak, powiedz. To, nie, bo jak wojna wybuchła, to według tych plakatów, co były na ulicy, to ja chyba 3 czy 4 września miałem się zgłosić do rejestracji czy do wojska w PKU, wtedy to się nazywa PKU. No i poszedłem tam, no to była godzina wyznaczona, to było rano. Poszedłem tam, no ale tam nic nie było poza tym, że były puste pokoje i otwarte okna i otwarte wszystkie drzwi żywej duszy. I jak wróciłem, a to już nie pamiętam, dlaczego tramwaje nie chodziły czy coś. Nie pamiętam, jak to było. Może chodziły, nie wiem. Przyszedłem o 4:00 z powrotem do domu, bo ja byłem wtedy u Lichtensteinów już. Do domu to była zamknięte drzwi na kłódkę i sąsiadka mi powiedziała, że państwo wyjechali, wóz przyjechał i zabrał ich na wschód. I ja zostałem na lodzie i wtedy stamtąd poszedłem do Stasi i znaczy nie do niej, tylko do Rozowskich, bo oni mieszkali wtedy na Dzielnej i tam zostałem do Umiastowskiego. Jak Umiastowski tam zaczął te rzeczy, to wyszedłem z tej Warszawy, potem niedaleko doszedłem. Nie wiem dlaczego. Wszyscy tak zdążyli pójść do tego Kowla, ja to ledwo doszedłem do Siedlec i się wróciłem. Lichtensteinowie ci kiedyś powiedzieli, dlaczego wtedy bez słowa wyjechali? Ja ich nie widziałem przecież. Ja ich zobaczyłem dopiero po 30. Oni po mnie potem jak to oni po mnie przysłali taką wiadomość, żebym przyjechał do nich do Wilna. Bo oni byli w Wilnie. No ale ja powiedziałem, że nie i ja ich widziałem dopiero w 1963 roku. To przecież o takich rzeczach się nie mówi. Pewno mieli jakieś zgryzoty na ten temat, ale nie mogę ci powiedzieć. Pewno był wóz i nie było innego, przecież to była wielka rzecz. Nie wiem.